Chodźcie szybko, to coś wam pokażę. No witam. Dzisiaj pijemy kawkę i zrobimy zwarcie na akumulatorze. Zrobimy zwarcie na magazynie energii. Spróbujemy to zrobić w taki sposób, żeby nikt nie zginął, nic nikomu się nie stało. Jakby ktoś bardzo chciał mi postawić kawę, to na dole w opisie filmu zostawiłem link. Można mi kupić kawę. Za co z góry dziękuję. My tutaj będziemy używali tego magazynu jako źródła prądu. To jest magazyn testowy, tak jak widzieliście może na jednym z poprzednich filmów. Jest on zrobiony z ogniw LiFe PO4 o pojemności 280 Ah, z tym, że te celki są od różnych producentów i mają różną datę produkcji. Przyjechały dzisiaj do mnie MCCB, zabezpieczenia takie na prąd stały i one są, ja je zamówiłem 100 amperowe, dlatego musimy przy tym eksperymencie tutaj zrobić coś takiego, że ten prąd, który sobie będzie płynął przez ten przewód, no nie będzie większy niż 100 amper. Tak jak tutaj widać, i to jest zabezpieczenie na DC, czyli na prąd stały, i to jest, proszę ja was, wyłącznik mocy. Co to znaczy? To znaczy, że to urządzenie możemy wyłączać pod pełnym obciążeniem i nie powinno się tutaj niemu nic wielkiego stać. Czy się stanie, czy się nie stanie, to zobaczymy, bo sobie sprawdzimy. Teraz tak, na poprzednim filmie, tym ostatnim, pokazywałem wam, jak obciążam przewody stosunkowo niskimi prądami. 27 A to było maksymalnie, dlatego musiałem użyć cieniutkich przewodów. No, teraz już porozmawiamy sobie o poważnych prądach, tak? Ponieważ 100 A to tutaj już nie ma żartów. No dobra, mamy tutaj kawałek kartki i teraz tak, zakładam, że będę mógł przepuścić maksymalnie 100 A prądu przez ten przewód, więc żeby zrobić to bez używania żadnych ograniczników prądu, tak, możemy wpłynąć na prąd, jaki przepływa przez przewodnik, albo napięciem, albo oporem, tak, czyli teraz jaki my potrzebujemy opór tego przewodnika, który będzie zwierał nam akumulator, żeby prąd w tym przewodniku popłynął 100 A. Równanie jest proste. Opór równa się napięcie przez natężenie. My wiemy, że my potrzebujemy tutaj 100 A. 100 A i my znamy nasze napięcie nominalne. Nasze napięcie nominalne jest 48 V. Czyli proste równanie 48 podzielić na 100, czyli nasz opór jest 0,48 ohma. Długość naszego przewodnika musimy tak dobrać, żeby jego opór był 0,48 ampera. O, chyba mój pomocnik idzie. Gdzie jest mój pomocnik? O, jest mój pomocnik miauczący. Wiemy jaki potrzebujemy już opór, tak? Ten opór naszego przewodnika musi być taki. Teraz potrzebujemy sobie policzyć, jaka długość przewodu będzie nam potrzebna, żeby pełnić to założenie. Teraz potrzebujemy sobie wyliczyć, jaka długość będzie tego przewodu. I w tym celu potrzebujemy wzór na opór przewodu liniowego, czyli nasz wzór będzie wyglądał w ten sposób. Jak już sobie to wszystko wyliczymy, to nam wyjdzie, że długość takiego przewodnika musi być 40 metrów. Ja tutaj to robię na skróty, żeby was nie zanudzać całym tym wyliczeniem matematycznym. Przewód, jeżeli sobie weźmiemy
akumulator, tak, będziemy tutaj mieli pozytywny biegun i tu będziemy mieli negatywny biegun, to przewód, którym to zewrzemy, tutaj on właśnie mi pomaga rysować, przewód, który to zewrzemy, musi mieć w sumie 40 metrów. Znaczy ja będę miał zabezpieczenie 100 amperowe i oczywiście mamy BMS-a tutaj wbudowanego i mamy również tutaj megafuse'a założonego, no bo ja uważam, że bezpieczniki muszą być, ale długość tego przewodu dobieramy w taki sposób, żeby nie przekroczyć tego prądu o natężeniu 100 amper i w tym momencie będziemy sobie mogli w sposób w miarę bezpieczny zobaczyć, co się stanie z naszą instalacją w momencie, kiedy nastąpi zwarcie, albo przeciążymy tą instalację dlatego, że nie weźmiemy pod uwagę długości przewodów, grubości przewodów, albo nie będziemy mieli bezpiecznika, tylko podłączymy sobie pod nasz 3 kW falownik gniazdka bez bezpieczników pomiędzy falownikiem a gniazdkami i zaraz zobaczymy, co się będzie działo. A teraz jeszcze zauważcie taką rzecz. Ja tutaj wyliczyłem sobie, że ten przewód musi mieć 40 metrów. Jeżeli przewód będzie krótszy niż 40 metrów, tak, to oporność będzie niższa, a w związku z tym prądy, które będą płynęły przez ten przewodnik, będą wyższe. Sprawa jest tego typu, jeżeli zwiększymy prąd dwukrotnie na takim przewodniku, to moc cieplna nie wzrośnie nam dwukrotnie, tylko wzrośnie nam 4-krotnie. Czyli no, sami musicie zdecydować, czy warto jest, czy jest sens oszczędzić te parę złotych na prawidłowe zabezpieczenia. A jeszcze jakbyście tak chcieli, już bardzo, bardzo chcieli postawić mi kawę, to tam na dole w opisie zostawiam link, także można mi postawić kawę, żebym tutaj nie usechł z pragnienia. Z góry dziękuję. No dobra. Bateria podłączone kablami. Tutaj mamy podłączony kabel 2,5 kwadrat. Tu jest połączenie z MCCB. Tak, stąd jest podłączony amperomierz, który będzie sprawdzał inrush current, tak, czyli ten prąd taki uderzeniowy. I tutaj mamy naszą instalację elektryczną na działce, powiedzmy, tutaj jest 2,5 kwadrat, idzie tam z powrotem, tutaj z drugiej strony jest to samo, to jest potem łączone tutaj na 1,5 kwadrat, który gdzieś sobie tutaj idzie o tako i teraz tutaj jest jeszcze coś takiego, że żeby jak przez przypadek i polwinit zacznie się topić, żeby się nie zwarło, tutaj nie było krócił mi się ten przewód maksymalnie, to mam tutaj taśmę keptonową. Jest to zabezpieczone taśmą keptonową. Co ja zrobię? Ja po prostu włączę prąd. To pójdzie czyste zwarcie. Tak, lecimy. 111 amper. Patrzcie, co się dzieje. Przewody zaczęły drżeć. Wydłużać się. No w tej chwili płynie nam tylko 70 amper tutaj. Mamy cały czas 70 amper, ale zobaczcie, co się dzieje tutaj. Na połączeniu już ten przewód zaczyna się dymić, a tutaj też zobaczcie. Pamiętajmy jeszcze jedną rzecz. W tej chwili te przewody, zobaczcie tam, co się dzieje. Podejdźmy troszkę bliżej. Zobaczcie, co się dzieje z naszymi przewodami. I tutaj płynie nam tylko 70 amper. Zobaczcie. O, mój pomocnik idzie. To nie jest dobrze.
Nie chciałbym tego zewrzeć. Mamy cały czas tylko 70 A, słuchajcie. Nic innego. Jeszcze sprawdźmy. Nawet mniej, 63. A prąd nam spada ze względu na to, że rośnie opór. No ten rośnie opór, ponieważ temperatura wzrasta. Tam już się odsłaniają przewody. I teraz wyobraźcie sobie, że to prąd spadł do 59 A. Dobrze, że pomocnik sobie idzie dookoła. No i teraz jest tak, jeżeli my jesteśmy na miejscu i to zauważymy, no to da się coś z tym zrobić. Natomiast jeżeli nas nie ma, zostawimy coś włączonego albo przez przypadek coś się zewrze, no to patrzcie, tutaj już zaczynamy powoli trzy i pół minuty. To był powód, dla którego ja nie chciałem tego robić w środku w szopce, dlatego przygotowałem taką instalację testową na zewnątrz. Dobra, ja to wyłączę teraz i teraz pozbędziemy się tego przewodu 1,5 kwadrat, z którego no niewiele zostało, bo zobaczcie, to wszystko się... To działa jak grzałka. Zobaczcie. Tak. I teraz to, co zrobimy, to ja zewrę tylko ten 2,5 kwadrat. I pomijamy już teraz ten przewód 1,5 kwadrat. Będziemy mieli tylko 2,5 kwadrat. Ja tutaj włączę znowu inrush. Czyli zmniejszyliśmy długość przewodu o 10 metrów. Uwaga. Zadziałało. 200 A. Inrush. Zobaczcie, co się dzieje teraz z 2,5 kwadrat. Mamy 140 A płynie sobie przez te przewody. Przez 2,5 kwadrat. 130, 127. Zobaczcie. Większa średnica, większy przewód, większy przekrój przewodu. A co, ja to położyłem tam. Spadło do 90 A, bo wzrósł opór. A dalej płynie. Już nic nie widać. Uciekłem do szopki, ponieważ nie dało się oddychać. Tak to właśnie wygląda. Musiałem to przerwać, bo tutaj jedna rzecz to jest taka, że no to nie jest za zdrowe, a druga sprawa to jest taka, że sąsiedzi, oni to też muszą wdychać. A teraz mnie strasznie gardło drapie. No i zobaczcie. Tylko troszeczkę ponad 100 A. I teraz te przewody, oczywiście, one są tutaj na powietrzu, tak? Czyli są dobrze chłodzone. Wyobraźcie sobie, jeżeli ten przewód jest w ścianie albo na kawałku drewna, no to sami musicie teraz podjąć decyzję,
na podstawie tego, co tutaj Wam pokazałem, czy te bezpieczniki to są potrzebne, czy nie do końca są potrzebne. Jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz. Obciążaliśmy tą baterię, braliśmy z niej 140 A. To jest więcej niż powinniśmy z niej brać, ale tak jak mówię, to jest magazyn, który jest magazynem testowym i tutaj absolutnie nic się nie zagrzało. Teraz jeszcze jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia, z zabezpieczeniami musimy być bardzo ostrożni, bo tak jak było widać na załączonym obrazku, mieliśmy tam 140 A poboru prądu, a to jest 100-amperowy bezpiecznik przeciwprzeciążeniowy. I ten bezpiecznik nie wystrzelił, no bo on potrzebuje czasu. Tam jest układ taki termiczny, on się musi nagrzać w środku i wtedy dopiero go rozłączy. No to teraz popatrzcie na to i powiedzcie mi, czy warto oszczędzać na bezpiecznikach. Czy warto na bezpiecznikach oszczędzać? A u mnie cień na panelach.